historia inicjacji młodego człowieka, inicjacji bardzo różnej, wchodzenia w życie dorosłe. Proszę, i to jest inicjacja niesłychanie przyspieszona. Niech Państwo zwrócą uwagę na moment, w którym zaraz w zasadzie na początku filmu, w początku, który też odzwierciedla jakiś odwieczny porządek, kiedy 7 dorosłych mężczyzn, 7 braci przychodzi do ojca po cotygodniową wypłatę. No, zobaczą Państwo, jaka to wypłata. Są przez ojca wywoływani, są nazywani, padają ich imiona. Alois, Franek, Dominik, Bernard, Cyryl, Eusebin i najmłodszy z nich, Gabriel, dostaje wypłatę, idzie do matki, zachowuje się jak małe dziecko przy matce, później idzie do ojca, chce wziąć udział w powstaniu. Ojciec wszystkich synów wysyła na powstanie i nie dopuszcza w ogóle myśli, że mogliby inaczej zachować się niż walcząc o Polskę. To jest to jednolite spojrzenie narodowe, które Kuc w ramach tego automitu, autoportretu prezentuje. I Gabriel jest tym młodym człowiekiem, który wchodzi w dorosłość, spotyka się ze śmiercią najbliższych, dojrzewa, spotyka się z kobietą inną niż matka. Co jest też ciekawe, tą kobietą jest Niemka, czy można powiedzieć górnoślązaczka, opowiadająca się za Niemcami. To nie jest znowu aż takie oczywiste. Jedną z najbardziej, kiedy mówimy o tej mitycznej wyprawie, która pokazuje dotknięcie raju, to jedną z najbardziej znanych scen i myślę w ogóle, że jedną z najwspanialszych scen w polskim kinie jest moment, kiedy Gabriel wchodzi na wieżę, skąd przez lunetę może oglądać świat i widzi Polskę. Widzi Polskę, tą, która znajduje się za rzeczką, za granicą. Proszę zwrócić uwagę na kolorystykę tej sceny. W ogóle kolor w obu filmach odgrywa fundamentalne znaczenie, ale tu jest w kapitalny sposób wykorzystany, dlatego że pokazuje w innych kolorach miejscowe ziemię. Ta ziemia też jest ziemią świętą, to jest ziemia węgla, ziemia kamienia, ale też pokazuje wyraźnie przez kontrast raj. Pokazuje Polskę w zieleni, Polskę, gdzie pojawia się polskie wojsko. To jest dotknięcie raju, do którego może wejść, można powiedzieć, tylko niewinny. Wysłannik tego raju pojawi się w pewnym momencie, to jest polski oficer, który pojawia się z armatą. Również ta scena bierze swój początek z autentycznej historii, chociaż znowu jest bardzo mocno przetworzona. To jest też interesujące nawiązanie do polskiego kina, dlatego że tego oficera gra Daniel Olbryski. Olbryski, który już się kojarzy z takim Polakiem nawiązującym do tradycji romantycznej. I też widać różnicę między nim a powstańcami. Jeżeli wspominałem na początku o tym, że Kuc pokazuje w swoich filmach bohatera plebejskiego, to nie jest tylko nawiązanie do jakiejś warstwy, do grupy klasowej, tak jak w filmach lat 60., gdzie się doszukiwano różnych bohaterów, ich koneksji chłopskich, tylko ta plebejskość Kuca jest bardzo mocno związana z przynależnością etniczną, kulturową, co było widać i już w Krzyżu Walecznych, ale bardzo mocno jest widać też w Soli Ziemi Czarnej i Perle w Koronie, ponieważ ci bohaterowie są tacy, można powiedzieć, bardzo chłopscy, są bardzo pragmatyczni, podchodzą do tych zrywów narodowych zupełnie inaczej. To jest kolejny taki ciekawy kontrast z tym polskim głównym kinem niż do tradycji romantycznej. Takim kontrastem jest właśnie postać tego oficera granego przez Daniela Olbryskiego. Musi się w micie pojawić też śmierć, ale proszę zobaczyć, że w jednym i drugim filmie śmierć jest tylko częścią ofiary. To w Perle w Koronie będzie bardzo ładnie, bardzo mocno widać, że pogrzeb wplata się w pewien krąg życia. Ale też w micie jest w ten sposób, że śmierć, że cierpienie są niezbędne
żeby pokazać jedność, tożsamość i prawo narodu do samostanowienia. Korzystają, można powiedzieć, że to jest motyw znany już od starożytności. On się bardzo mocno chociażby w myśli greckiej pojawia się w zasadzie cyklicznie we wszystkich kulturach, że naród, parafrazując wiersz jednego z australijskich poetów, że naród staje się narodem dopiero wówczas, kiedy matki wyślą swoich synów na śmierć. Że tylko fundament krwi może stanowić o prawdziwej ofierze, która jest dla mitu niezbędna. I taki fundament krwi dają właśnie powstańcy z Soli Ziemi Czarnej i no, tu dużo mniejszą skalę też bohaterowie Perły w Koronie. Gdzie jeszcze widać ten mit? Chociażby w relacji między dobrem a złem, ale między jasnością a ciemnością. To kapitalnie widać w Perle w Koronie. Kuc zastosował tutaj pewien taki zabieg wizualny. W ogóle, jak już wspomniałem, wizualność, kolorystyka, kompozycja kadru, co już było widoczne, nikt nie woła tej kompozycji kadru, ale to wszystko jest w Soli Ziemi Czarnej i w Perle w Koronie na jak najwyższym poziomie. Chcę Państwu uwagę zwrócić chociażby na dwa momenty. W Soli Ziemi Czarnej w pewnym momencie na twarzy Gabriela odbija się witraż i jego twarz jest jakby ma taki rytualny tatuaż służący inicjacji, służący rytuałowi przejścia. Zresztą Wiesław Zdort, operator, mówił, że to też taka ciekawostka, mówił w ten sposób, że to jest koniec lat 60., to są nowe doświadczenia sztuki filmowej i ten bohater trochę też przypomina takie przejście hipisa. To jest takie jakby lekko psychodeliczne ten obraz. No to jest też ciekawa interpretacja, tym ciekawsza, że wychodząca od strony jednego z twórców. Ale ta wizualność znakomicie zostaje wygrana w Perle w Koronie. To przejście między nocą a dniem, ciemnością a jasnością w relacji między kopalnią, która jest matką żywicielką, ale też światem, można powiedzieć, tym znajdującym się na górze. Na samym początku, kiedy bohaterowie, główny bohater znowu grany przez Olgierda Łukaszewicza, to są bohaterowie bardzo podobni do siebie, występują ci sami aktorzy, ale nie zawsze grają te same postaci, więc takiej łączności tu nie ma. Ten bohater obmywa się, idzie do domu, towarzyszą mu synowie, przechodzi przez taką ziemię, można powiedzieć pustą ziemię spaloną i wkracza znowu w barwny świat jasności, świat domu, rytuał, są okraszony bardzo interesującym humorem powrotu do domu ze słynną sceną mycia nóg mężczyźnie wracającemu do domu. To mówiono, że oburzano się, że to jest takie podrzędne traktowanie kobiety, ale ja myślę, że tutaj w obu tych filmach Kuc pokazuje kobiety jako niesłychanie ważny element świata, element stabilizujący ten świat. Wracając, bo tych kontekstów interpretacji jest oczywiście przy obu filmach bardzo dużo. Wracając do tej wizualności, górnicy, którzy zostali na dole kopalni, którzy tam strajkują, którzy żądają spełnienia swoich postulatów, utrzymania kopalni, jak chcą zalać kopalnię, mogą razem z nimi. Oni są coraz bardziej się upodabniają do węgla. Kuc kazał bohaterów smarować na czarno, smarować sadzą. Oni stają się takimi posągami i później, kiedy wychodzą na powierzchnię, następuje takie zderzenie tej ciemności z jasnością i wchłonięcie ciemności przez jasność, czyli jakby zwycięstwa tego mitu.